No właśnie, ja to sobie takie poukładałam, poustawiałam. Jestem po testach, ale czy ja wiem dokładnie, co chcę powiedzieć? To słabe zaproszenie do filmu, co? Nie no, a jak teraz przejść do tego zapachu? Cześć Wam kochani, witam Was serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale, z tej strony Marta i zapraszam Was dzisiaj na nowości perfumowe. Porozmawiamy o 5 zapachach, o nowych Giorgio Armani C, o nowym zapachu Hermesa z linii Hermescence i o najnowszym zapachu Douce. No, i jeszcze Chloe. Zapraszam. Zaczniemy może sobie od zapachu, o który zostałam poproszona. Byłam poproszona o Chloe Jardin d'Egypte, Nomad, oczywiście mówimy o Nomadzie. Dzięki uprzejmości Kamili, bardzo Ci Kamilko dziękuję za kawałeczek próbki. Tyle mi w zupełności wystarczyło, żeby sobie przetestować ten zapach. I to, co Wam ogólnie chciałabym powiedzieć o Chloe Nomade Jardin d'Egypte, to przede wszystkim to, że testując go nie miałam żadnych oczekiwań. Ci, co mnie oglądają, pragnę przypomnieć, a wszystkim nowym, które się pojawiają na tym kanale, których serdecznie zresztą tu witam, informuję, że jestem jedną z nielicznych osób, która Nomad praktycznie w ogóle nie wyczuwa i dla mnie Nomad są po prostu nijakie, bo ja ich nie czuję. Pewnie jest anosmia, występuje jakaś na jakąś nutę, która w tych nomadkach jest. Natomiast ta wersja d'Egypte, którą też miałam, ja ją czułam. Ona mnie może na początku mnie porywała, a później no już nie było tego czegoś, więc poszedł ten nomad dalej. Ale ta wersja Jardin, to powiem Wam, że fajnie jest, bo nie mając oczekiwań zaskoczyła. Otóż to jest zapach, który walnął mnie po nosie figą. I co jest fantastyczne też w tym zapachu, to kiedy on się ułoży, to ta figa sobie drzemie i tak przysypia na kremowym drzewie sandałowym. To mi tak pasuje. Tak mi siedzi ten zapach, tak go dobrze czułam, mocno, mam wrażenie, że jest jakiś, taki charakterny, że właśnie ma jakąś historię do opowiedzenia, że nie jest aż tak mainstreamowy, ma DNA nomadowskie, można się go wypatrzeć, ale jest naprawdę tak zbudowany ciekawie. Jeżeli nie lubicie figi, bo to nie jest taka figa słodka, to może to Wam nie przypaść do gustu, ale jeżeli przeuwielbiacie figę, to myślę, że w tej nomadowskiej wersji ją również pokochacie. Ja ten zapach propsuję. Czy chcę go mieć? Może niekoniecznie, jeszcze nie wiem, myślę nad tym, ale na pewno ten nomad jest zdecydowanie dla mnie jakiś. Teraz Wam powiem o zapachu Hermé Masque Pallida. To jest z tej wersji, z tej serii Hermescence. Ona jest drogą serią, bo to jest też taka ala butikowa linia. Ja się spodziewałam przepięknego piżma. Ja nie mogę powiedzieć, że zapach jest brzydki, tylko że zapach jest troszeczkę ciężki do określenia przez to, że trwa na mnie pół godziny. Pół godziny wyczuwam ten zapach na skórze, czy pół godziny tylko wyczuwam ten zapach w korku, już go nie ma, godzinę temu popsikane, już go nie ma nic w tym korku. To jest po prostu zapach bardzo ciężki do opisania. Ciężko też powiedzieć o nim coś pozytywnego właśnie przez to, że jest taki, wiecie, to jest zapach piżmowy. W tym pierwszym psiku czuć, że to jest zapach piżmowy. Czuć, że to jest takie może drzewno-piżmowy zapach. Boże, co ze mną dziś jest? Ale czuć przy pierwszym psiku. Natomiast on gaśnie w 3 sekundy. No i dlatego człowiek nie wie nigdy, co mówić o takich zapachach. Ja jestem ciekawa, czy któraś z Was przetestowała go i może coś powiedzieć więcej, może siedzi lepiej na niej, no bo ja niestety nie.
Armaniego zostawię na koniec. Teraz Wam powiem o Toes, czyli marce biżuteryjnej, która robi również te swoje misie perfumowe. Śmieszne buteleczki. I to też jest jedna z tych śmiesznych buteleczek. Tutaj mam tego sporo, dlatego pójdzie na rozlewnię. Toes Love Me The Amethyst Elixir. Co to jest za zapach? To jest, słuchajcie, zapach wiśni połączonej z jaśminem. To Was uderza na początku i te połączenie daje wydźwięk migdałowy, przynajmniej dla mnie, migdał ze skórką. Ale kiedy one się ułożą, w ogóle zapach jest projektujący na kilometr, ale to dosłownie na kilometr. Dlaczego? Za sprawą Akigali. Akigala jest w sercu tego zapachu, nie w bazie, i ten zapach jest bardzo mocno akigalowy. Bardzo mocno. Jak się ułoży, czuć te akigale mocno. Ja nawet mam tu popsikane i to jest troszkę dla mnie właśnie taki Atkinson Shine Despite Everything. Bardzo podobny zapach. Myślę, że ciężko nawet takie jakieś niuanse wygrzebać. Bardzo ładny zapach, tańszy od Atkinsona, więc jeżeli Wam się spodoba i lubicie akigale i lubicie jakąś taką lekko migdałowy wydźwięk, no to myślę, że możecie próbować, a przynajmniej możecie kupić próbkę na sklepie. No i dobra. Szybko idziemy przez te nowości. W ogóle się z nimi nie patyczkuję, ale jestem na świeżo po testach. Wtedy jest mi zawsze najłatwiej. A najgorzej, kiedy przychodzę do Was po 2 tygodniach od testowania i próbuję sobie wszystko w tej głowie poukładać, a już w ogóle najgorzej to kiedy zapach nie zapada w ogóle w pamięć, a Ty musisz go tutaj jakoś opisać i coś poopowiadać, jak na przykład o Mask Palida, który co z tego, że testowałam, jak i tak nic o nim nie wiem, nie? I nie lubię takich testów, ale mimo wszystko chciałam już wspomnieć o tym zapachu, no testowałam go, więc coś wypadało powiedzieć. Ale po co się tak rozwodzę teraz nad tym, to nie wiem. Zaczniemy od Giorgio Armani Si Passion Red Bloom. Nie są to zapachy, znaczy nie wiem, jak publikuję ten film, może one już są dostępne, ciężko jest mi powiedzieć, ale generalnie w momencie, kiedy ja ten film nagrywam, tych zapachów nie można w Polsce kupić, chociaż jak poszukacie, to można je natomiast ściągnąć z zagranicy. I teraz Wam powiem tak, Red Bloom to jest, zaznaczam, Si Passion. To jest zapach, który uderza Was, nie wiem, powiedzmy maliną. Zakładam, że maliną, bo na Fragrantice jeszcze tego zapachu nie ma. Może jak Wy oglądacie, już możecie zajrzeć do Fragrantiki, co się znajduje w nutach, ale póki co nie ma na Fragrantice, więc ja po prostu tylko Wam mówię, co czuję. Si Passion to jest Red Bloom, to jest powiedzmy, że malina, ale tak obstawiam dlatego po tym, co się dzieje po ułożeniu. Ponieważ na początku uderza Was silnie taki właśnie powiedzmy malinowy wyrzut, do niego za jakąś chwilę dochodzi wanilia, a po ułożeniu się jest to dla mnie La Vie Belle Elixir. Dosłownie. Z tym, że bez tej syntetyczności, którą ja w La Vie Belle Elixir wyczuwam, ale większość z Was nie wyczuwa. Dla większości z Was jest to piękny zapach i moim zdaniem tak samo odbierzecie Si Passion Red Bloom. Parametry genialne. Projektuję. Trwały jak cholerstwo. Bardzo dobre parametry. Ostatnio Si naprawdę jak coś robi, to robi. Też poruszacie takie pewne tematy ze mną w komentarzach odnośnie jakichś tam składników chemicznych, substancji, które są wycofywane. Substancji wycofanych jest obecnie więcej na raz niż
w poprzednich latach. Wykryto ogrom substancji, które bardzo szkodzą człowiekowi. I to nawet nie chodzi o alergię. W ogóle nie z powodu alergii, tylko z powodu innych powikłań przy stosowaniu danych substancji. Słuchajcie, ja nie chcę politykować się tutaj. Ja mam swoje przemyślenia, ale ja nie chcę tu polityki włączać. Musicie natomiast mieć swój rozum i musicie sobie zdawać sprawę tylko z jednego, tak Wam napomknę. W świecie jest coś takiego jak lobbying, a resztę dopowiedzcie sobie sami. Tak jak mówię, nie będę tu w tą politykę absolutnie wchodzić. Prywatnie możemy podyskutować, prywatnie mogę Wam powiedzieć dokładnie, co myślę, dlaczego te substancje są wycofywane moim zdaniem, co z czego wynika. Oczywiście tu nie jest to miejsce. Po prostu pewnych rzeczy mi nie wolno tu mówić. Czyli nie mam tu do końca wolności słowa, ale już to zaakceptowałam, jest jak jest. Natomiast prywatnie, jak na Instagramie do mnie napiszecie, bo chcecie ze mną o tym pogadać, to ja Wam powiem, co myślę tak naprawdę. Ale tu nie. Dlatego nie poruszam też za bardzo tych takich chemicznych tematów, chociaż widzę, że Was to bardzo interesuje, ale musicie mnie zrozumieć, że ja wolę ich nie poruszać, niż zakłamywać rzeczywistość, która według mnie jest, czyli mówić coś tylko po to, żeby nie skasowano mi filmu albo cokolwiek. Rozumiecie, o co mi chodzi? Dlatego omijam ten temat, bo po co mam mówić nie do końca to, co myślę, tylko dlatego, żeby spełnić oczekiwania Wasze i takich nie spełnię, bo nie będę do końca mówiła tego, co myślę. Rozumiecie? Tak ten świat wygląda. Mam nadzieję, że wszystko jest jasne, ale prywatnie możemy sobie o tym pogadać, jak najbardziej. Następny zapach, który wyszedł, to jest Giorgio Armani Sea Nude Bloom. Ja dlaczego zaglądam tutaj cały czas i to tak czytam? To nie można zapamiętać prostej nazwy Giorgio Armani Sea Nude Bloom? No można. Już zapamiętałam. I zapamiętam ten zapach chyba na długo. Niesamowity zapach. Niesamowity. Inny. Totalnie się byście nie spodziewali. Ani po nazwie, ani że to Sea. W życiu byście się nie domyślili, że to Sea. To jest zapach cytrusowy. Ale tak wali po nosie. Początek jest tak projektujący, że nawet ręki nie trzeba przyciągać. Jest cytrusowe, ale czujecie tam taki jakby milion tych cytrusów. Tak jakby tam była i mandarynka, i pomarańcza, i bergamotka, i cytryna, i nie wiadomo co jeszcze. Wszystko po prostu. I może jakaś limonka, no wszystko. I te soki tam ktoś wycisnął z tych cytrusów i one są kwaskowate. Takie jakie są, nie z dodanym cukrem. Dopiero po chwili dochodzi ta sławetna wanilia Sea, która nie jest tu taka słodka, tylko ona ujarzmia tę kwaskowatość. I te cytrusy robią się tak pięknie kremowe, zaczynają być takie fajne, przyjemne. Ten zapach zapada w pamięć, jest inny, oszałamia tym, że jak nie lubicie zapachów cytrusowych, to moim zdaniem ogólnie w mainstreamie jest ciężko o zapach cytrusowy taki z prawdziwego zdarzenia, a właśnie ten bym takim nazwała. Powiem Wam, że w ogóle początek to dla mnie brzmiał totalnie niszowo. Tak jak dostajemy cytrusy w niszowych markach, to tak były tu na samym początku one podane. Ale ta wanilia jest taka fajna, jest taka przyjemna. Ona tak robi fajnie tym cytrusom. Moim zdaniem ten zapach jest świetny. On później jest taki gładki. Ja na przykład nadal wiem, że tam są cytrusy, ale robi się gładki, bo dochodzi róża. I ta róża scala te cytrusy, te wanilie
robi to takim kobiecym, pięknym, bardzo dobrze noszącym się zapachem. To jest C, które nie wiem, czy dołączę do mojej kolekcji. Zastanawiam się nad tym. Ale to jest C, które gdyby dołączyło, nosiłabym je z prawdziwą przyjemnością. C Nude Bloom. Naprawdę propsik od Martuni. No i to by było na tyle. Dzięki za dzisiaj. Dziękuję Wam za subskrypcję. Dziękuję Wam za wszystkie komentarze, za lajki i podbicia i zapraszam do następnego. Buziaczki kochani. Pa, pa!